Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnej wędkarskiej wyprawie. Słuchajcie, w końcu na rybach, a dzisiaj w klimatach pstrągowych, tak jak widzicie za mną, niewielka pstrągowa rzeka. Rzeka, nad którą jestem pierwszy raz w życiu, więc prawdopodobnie przyjdzie zapłacić mi tutaj frycowe. Tak to już jest, mieszkamy w Polsce, więc zanim zacznie się coś łowić, trzeba się będzie nieźle nachodzić i naszukać. Ale ten dzisiejszy wyjazd potraktujmy sobie jako taki pstrągowy rekonesans. Zapraszam na film. No dobra, słuchajcie, pierwsze rzuty w nowym miejscu, na nowej wodzie. Dzicz niesłychana, muszę wam powiedzieć. Dojechanie tutaj graniczyło z cudem. Widzę, że łowienie też do najłatwiejszych należeć nie będzie. Brzegi strasznie zarośnięte, więc trzeba będzie się dosyć mocno poprzedzierać. Ale może to i dobrze, taki klimat prawdziwie pstrągowy. Całe szczęście, bo mówi się, że woda taka pośniegowa, kawa z mlekiem, woda mętna, trącona nie jest zbyt dobra na pstrągi. Dzisiaj tutaj widzę, że woda jest bardzo czysta, klarowna, więc no chociaż to zwiększa nasze szanse na ewentualne złowienie jakiejś ryby. Tak jak pewnie zdążyliście zauważyć, no nie dość, że no zobaczcie, tutaj na brzegach jest naprawdę to wszystko bardzo bujnie porośnięte. Trzeba się bardzo mocno przedzierać, żeby w ogóle dotrzeć na jakąś miejscówkę, ale i sama rzeka. Jak widzicie, bardzo dużo powalonych drzew, powalonych pniaków, jakieś gałęzie. Część z nich to jest pewnie efekt tych wiatrów, które ostatnio przeszło przez Polskę. Ale część widać, że to są rzeczy, drzewa, które leżą tutaj już od dawna, więc najprawdopodobniej tutaj na tym odcinku taki właśnie charakter ma ta rzeka. Myślę sobie, że może być to akurat dobre, jeżeli chodzi o łowienie pstrągów, bo to powoduje, że jest bardzo dużo różnych ciekawych miejscówek tutaj. Ale jak to będzie, zobaczymy. Później jak zdążymy, to przejedziemy sobie jeszcze na inne miejsce. No dobra, to idziemy dalej. No jakoś się tylko stąd trzeba wydostać. O Boże. Masakra, powiem wam. Jak widzicie, nie jest prosto. Niestety, ale klimat pierwszorzędny. Niestety nie dość, że bardzo trudno jest tutaj nad brzegiem, to bardzo trudno dzisiaj było też tutaj dojechać. Tak jak wiecie, trochę w Polsce ostatnio powiało i kilka takich miejscówek, które miałem tutaj wytypowane, niestety musiałem sobie odpuścić, bo gdzieś to na drogach leżały zwalone drzewa. Nie bardzo było jak dojechać. Tutaj na to miejsce to była w zasadzie ostatnia miejscówka. No i akurat szczęście, że panowie stali i cięli drzewo, które leżało na środku drogi. Chwilę poczekałem i udało mi się tutaj jakoś dojechać. Jest jeszcze jedno miejsce, które chciałbym dzisiaj odwiedzić. Jak nie stracę głosu, bo tak jak słyszycie, straszna chrypa. I jak będzie możliwość dojazdu tam. No zobaczymy. Dobra, tymczasem mamy kolejną miejscówkę. Niezbyt łatwą niestety. Ale jakoś musimy sobie dać radę. O. No, trochę się tu zrobiło mały Armagedon. Teraz jakoś tutaj spróbuję to ominąć, ale już wiem, którędy będę wracał. Tam chyba jest jakieś pole, więc powinno być trochę równiej. Trzeba jeszcze pamiętać, że jak już się gdzieś pójdzie, to jeszcze przez to wszystko trzeba będzie wrócić. Fakt jest taki, że klimat jest nieziemski tutaj. O kurde. Ale jak się już wraca, to
Raczej się chce jak najszybciej wrócić niż podziwiać klimat. Dobra, zaraz się napijemy herbatki. O kurwa. No ta rzeka będzie moją bieżnią kondycyjną. Ja pierdolę. Ja w ogóle nie mam kondycji, muszę wam powiedzieć. Trzeba się napić koniecznie. Swoją drogą zastanawia mnie, w jaki sposób łowią tutaj muszkarze. Jak tu jest wszystko tak porośnięte, a z tego co się orientuję, to oni potrzebują trochę miejsca jednak. Ciekawe. No dobra, jak ja się przygotowałem na tą wyprawę, posłuchając rad kolegów, wziąłem sobie na dzisiejszą wyprawę wędkę Savage Gear. Jest to seria SG4, długość 221 cm, od 3 do 10 gram wyrzutu. Do tego mam podpięty kołowrotek, też Savage Gear SG6 w rozmiarze 2,5 tysiąca, oczywiście nawinięta plecionka, na końcu przypon z fluorokarbonu. No i próbuję sobie na Craft Cannibale na przynęty gumowe, za chwilkę sobie popróbuję też na jakieś woblerki. No generalnie mówię, dzisiaj to tak bardziej rekonesansowo, muszę się odnaleźć trochę w nowej rzeczywistości, więc więcej jest dzisiaj łażenia i szukania niż samego łowienia, ale spokojnie. Jest to dopiero pierwsza część pstrągowej przygody, którą w tym roku mam nadzieję trochę mocniej uskutecznić, no bo jak wiecie, ja na te pstrągi za bardzo nigdy nie jeździłem, a w tym roku postanowiłem tak, też z racji takiej, że byłem jakiś czas temu za Lublinem, tam nagrywaliśmy materiały dla marki Savage Gear, też właśnie materiały pstrągowe, i Dawid Kaślikowski, który jakby tam nam przewodniczył, wprowadzał nas w tamtą rzekę, na której tam kręciliśmy te materiały, z taką pasją o tym wszystkim opowiadał i tak był podjarany tymi pstrągami, że po prostu mnie tym zaraził. Ta jego energia udzieliła się również mi, do tego też się mega naładowałem i jak tylko miałem taką okoliczność, no to poszukałem sobie gdzieś tutaj rzeki w okolicach mojego miejsca zamieszkania, no i próbuję. Dobra, to obłówmy następną miejscówkę, bardzo fajną, zewnętrzny zakręt, fajne podmyte krzaczki, widać, że naprawdę gruba woda. Zobaczymy, czy coś tutaj nam da rybkę. Dobra, idziemy dalej. Nic tutaj się nie wydarzyło. A propos tego naszego pstrągowego wyjazdu, o którym wam mówiłem, że tam kręciliśmy materiały, to oczywiście możecie sobie te materiały obejrzeć na kanale Savage Gear. Karta właśnie gdzieś tutaj wam się wyświetli do filmu z Dawidem. A niedługo też będzie drugi film z Rafałem Mleczakiem, też z tej samej rzeki. Bardzo ciekawa sprawa, bo rzeka bardzo fajna, bardzo rybna. No jakby ta lokalna społeczność, która tam gdzieś wokół tej rzeki się kręci, dba o to, aby te ryby w tej wodzie były. Rzeka jest bardzo mocno pilnowana. W trakcie naszych nagrywek też mieliśmy kontrolę. Konkretnie Dawid miał, więc no naprawdę szacun i fajnie, że ktoś o takie rzeki dba i to widać. To widać, bo no w trakcie tam kilku dni naszego wyjazdu faktycznie kilka tych ryb się zameldowało. Nawet ja miałem okazję złowić rybę w krótkiej przerwie pomiędzy jednym a drugim ujęciem. Pożyczyłem wędkę, na którą też udało mi się złowić pstrąga. Udało się to nawet nagrać, więc możecie sobie teraz to zobaczyć, a my oczywiście zaraz wracamy, wędrujemy sobie dalej. Przewodnik pokazał i proszę. Tu przewodnik też potrafi. Masz podbierak?
Fajny. Dobra, ta wędka do 10 gram. Fajna, nie? Nie jest za sztywna. Nie wierzę w to po prostu. Załamie się chyba. Chyba się załamie. Yeah! Piękny. Ładny, nie? Tamta rzeka była faktem troszeczkę łatwiejsza, jeżeli chodzi o poruszanie się i o dostęp z brzegu, niż to, co mamy tutaj dzisiaj. Tutaj to jest po prostu, powiem wam, prawdziwy Armagedon. Faktem jest, że tu jest pełno jakichś, kurde, nor i dziur, trzeba uważać. O, tu jest fajna miejscówka. Faktem jest, że jest tutaj naprawdę bardzo urokliwie, ale kurde, co się trzeba naprzeciskać, to już moje. Tu mamy bardzo fajne miejsce. Wtopimy się w otoczenie, chowając się na tle tego drzewa. No i jedziemy. O, to nie jest ryba. O, no i urwę. Kurwa, masakra. 5. przynęta chyba dzisiaj. Kusi mnie trochę, żeby jeszcze przejechać sobie na ten inny odcinek, ale nie wiem, żeby się nie okazało, że pojadę i tam nie będę miał co szukać. No tak jak mówię, dowiązuję do plecionki fluorokarbon, węzeł zderzakowy, bardzo fajny węzeł do łączenia właśnie plecionki z żyłką czy z fluorokarbonem. Oczywiście nad wodą, jak ręce zgrabiały, to się trochę go trudno wykonuje, ale jakoś damy sobie radę. Już mi się nie chciało tam dalej iść. O Boże, idę do samochodu i przejadę sobie jeszcze w takie miejsce, taki odcinek rzeki. No, wyglądało to na goglach, że bardziej w polu, czyli troszeczkę chyba lepiej dostępny. Chcę tam jeszcze dzisiaj pojechać zobaczyć. Dobrze jest sobie zawsze przed każdą wyprawą w nieznane na mapach Google posprawdzać. Teraz w tych czasach to jest bardzo ułatwione zadanie, bo mamy też zdjęcie satelitarne, więc mniej więcej możemy sobie te miejscówki jakoś tam namierzyć. Tak jak mówiłem, no dzisiaj bardziej taki rekonesansowy wyjazd. No to zawsze nowe miejsce, to ja w nowym miejscu to bardziej tak sobie zawsze zwiedzam. Nie skupiam się za bardzo na miejscach, gdzie przystaję. Trochę po łowie idę dalej, bo jakby no szukam, badam jak największy obszar, zawsze chcę na takim jednym wypadzie. Też fajne. Dobra, chyba jesteśmy. Nie wiem tylko, czy tu będzie da radę łowić. Teraz podejdziemy, zobaczymy, czy tutaj w ogóle można podejść, bo tu widzę, że tu charakter tej rzeki jest zupełnie inny. O, zobaczcie, taki odcinek w typowym polu. Trochę mam wątpliwości. Widzę, że przedeptane tutaj jest, więc ktoś chodzi chyba. No dobra, jak jesteśmy, to spróbujemy. Idę po wędkę. No mam jeszcze tam ze 2-3 takie miejsca, które chciałbym odwiedzić, ale dzisiaj już tego nie zdążę zrobić, więc no jakby na jednym wyjeździe całej rzeki nie zwiedzimy. Skoro już się przemieściliśmy, to a powolutku już się zaczyna tak robić szaro, to chyba szkoda już teraz znowu te 15 minut się cofać. Tam gdzie wam pokazywałem, tam gdzie skręcaliśmy. Tam przyjedziemy sobie następnym razem, a dzisiaj sobie spróbujemy tutaj, zobaczymy jak tutaj to wygląda. Fakt, że rzeka zupełnie odmienna. Tak średnio mnie przekonuje, ale trzeba sprawdzić. Wydaje mi się, że to będzie głęboko. Tak przynajmniej wygląda, więc spróbujemy sobie Kraft Kannibala na 5-gramowej główce. Na tamtym odcinku no to zdecydowanie byłoby za ciężko tutaj. Oj. Tutaj wydaje mi się, że będzie dobrze, ale zaraz sprawdzimy. Jak to nam się będzie tutaj, żeby się tylko nie wkąpać nigdzie.
No chyba ok. Ta gramatura chyba będzie tutaj ok. Nie wiem do końca, czy tutaj są ryby. Bo to też jest jeszcze zagadka. Czy w ogóle jest sens tutaj chodzić? No, dlatego to się chyba można dowiedzieć tylko po prostu przyjeżdżając i łowiąc, bo pewnie prawdy też do końca nikt nie powie. Tutaj na takim odcinku to raczej wygląda na to, że to takie łowienie bardziej rzemieślnicze będzie. A woda taka trochę... Tam to jednak jakieś zakręty, powalone drzewa, no było widać wypłycenia, dołki. Tutaj raczej równa gruba woda. Tam poniżej coś jest powalone, to... Dobra, idziemy dalej zobaczyć. Na pewno łowi się tutaj przyjemniej pod względem dojść. A jak na razie widzę, że tutaj jest wszystko elegancko dostępne. Pytanie, czy za tym idą ryby. Na tamtym odcinku podobno jakieś ryby są. Tutaj nie wiem. Wydeptane tu strasznie, więc pewnie coś tu jest. Tam już chyba jest płysek. Taka mała drwęca. Tutaj ten odcinek. No, wydeptane tu. Podejrzewam, że tu dzisiaj tabun ludzi przeszedł. No ale to może znaczyć, że tu są ryby, nie? Jak tu ludzie chodzą. Coś tu podmokło się robi. Nie przejdziemy. W krótkich butach nie przejdziemy. No. Koniec wędrówki. Taki kurde niepozorny rowek, ale bez długich butów będzie lipa. No dobra, słuchajcie, na dzisiaj to tyle. Tutaj taki mały, niepozorny rowek, który uniemożliwia mi niestety wędrówkę dalej. Mam za krótkie buty, więc ja sobie jeszcze tutaj chwilę porzucam, a i tak już się robi ciemno. Tak jak mówiłem, dzisiaj taki rekonesans pstrągowy. Pierwszy raz nad nową rzeką, więc no zobaczyłem sobie mniej więcej, jak to tutaj wygląda. Obadałem sobie dwa miejsca, jedno miejsce z samochodu, więc no na przyszłość, na kolejny wyjazd myślę, że mam już jakiś plan, jak to poukładać, żeby to łowienie następnym razem było już jak najbardziej efektywne. Tyle na dzisiaj. Dajcie znać w komentarzach, czy wy jeździcie na pstrągi, jak wasze efekty w tym roku. I widzimy się oczywiście w kolejnych materiałach. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować kanał i dać łapkę w górę. Pozdrawiam, do zobaczenia.